Dobry, witam hodowców i hodowczynie. Moje nazwisko Michał Tulej, oddział 134 Jura Łazy. Jesteśmy po sezonie gołębi młodych i gołębi starych. Tam miałem roczniaki, leciałem z gniazda, bo nie było możliwości. Tu w dwóch przedziałach są gołębie młode. Tam dopiero postawiłem gołębnik. Częściowo zaaklimatyzowany przez gołębie najpóźniejsze z lipca, pod koniec lipca. Przeszły loty. Ostatni jeszcze do remontu. Ogólnie sezon, można powiedzieć, dla mnie bardzo udany. Zacząłem 169 gołębi. Tyle miałem uchowanych. Wcześniej co chorowało, to usuwałem, nie leczyłem, tak to mówię. Przez jednego gołębia nie leczę innych. Usuwałem. 169 zaczęło, loty przeszło 147. Można powiedzieć, że duży sukces. Wszyscy mówili, jak ty to robisz, bo innym tam połowa została albo mniej. No przede wszystkim myślę, że chyba materiał, zdrowotność i prowadzenie. Chcę nadmienić, że 100 gołębi zrobiło co najmniej 3 konkursy, minimum 3 konkursy, tak? Od 5 do 3 konkursów. Moich 33 lotników jest w top setce oddziałów. Pierwszy lot był trochę taki dziwny, od 60 miejsca zacząłem bić, ale później już się sypały. Drugi lot, no to można powiedzieć, że też dziwny lot, bo wypuszczone bardzo niski pułap chmur, u mnie tu w ogóle nie było nic widać. Gołębie, pistaki zaczęły siadać, gołębie te starsze, ich nie było. Dopiero po 10 minutach najlepsze z kierunku wszystko siadało, 10 minut tylko opóźnione. Nie wiedziałem, co się stało, przypuszczam, że poszły gdzieś tam, gdzie było słońce, wypruły, później się wracały. No trzecie loty już było, można powiedzieć, super lot, bo zacząłem drugi, trzeci gołąb, w pierwszej 50 tam chyba, nie wiem, za 30 gołębi. Czwarty lot też można powiedzieć super, chociaż takie jakieś dziwne, dużo ludziom gołębi poginęło w oddziale. U mnie zginęło 10 sztuk. To wszyscy też się zdziwili, że tak mało, bo inni dużo mniej wkładali, po 20 zgubili. U mnie 10 sztuk zginęło. Też coś tam odbiłem. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty gołąb na oddział. Przy 30 chyba gołębi w pierwszej 60. Czwarty lot. Nie chciałem nic zmieniać. Byłem w pracy. Żona z teściową karmiły gąbki. No i wiedziałem, że przestrzelam. Wiatr był typowo boczny, 110 na godzinę. Można zobaczyć, że Dąbrowa i Bukowno dużo lepiej odbiło. Wszystko wracało już od tyłu, ale pomimo tego i tak odbiłem trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, siódmego gołębia, szpicy. Może mniej konkursów, no ale udało się. Mistrza obroniłem w wszystkich kategorii. W GMP też mistrz i w kategoriach też mistrz. W okręgu byłem czwartym w GMP i pierwszy jako mistrz okręgu w kategorii A. No niestety musiałem wybrać kategorię A, bo GMP niestety kolidowało mi lotniki. I no była wyjściówka super na jakieś czołowe miejsce w pierwszej dziesiątce Polski. Bo bardzo dużo gołębi było, po 5 koeficjent z 2 lotów do GMP, do kategorii A. No niestety ostatni lot. No można powiedzieć, chyba na swoje życzenie zawaliłem, bo co karmią czy coś, no ale tak jak mówię, nie ja karmiłem, tylko teściowa i żona. Nie chciałem już nic zmieniać, poszły, wygrałem. Okręg tak samo, udało się wygrać. Z lotu trzeciego chciałbym tylko nadmienić, że włożyłem 100, chyba tam 54 gołębie, 120 w konkursie, no to można powiedzieć, że no i zginęło tych 20 ileś gołębi, w tym 5 nie moich, 6 nie moich, bo dostałem od Marka takiego z Tomaszowa w prezencie, 15 zacząłem lotować tych gołąbków, 6 zginęło. Dostałem tak samo z Ostrowa Świętokrzyskiego 4 gołąbki, no niestety 3 nie dały rady, 1 przeszedł loty. Resztę z moich, jednego pokażę, skrzydło ma złamane. No straty można powiedzieć bardzo znikome i jestem w pełni usatysfakcjonowany z sezonu. To są gąbki, które zrobiły mistrza okręgu. 3 piórka jeszcze zostały.
Szumaki są z Pitbulla, później czerwone to są połączone Harmuta, Willa 217 i Bossy. Oprócz tego czarny to Van Merwe, te ciemne Werkameny, biały Werkamen z Elektro, tak można powiedzieć niebieskie i pstre to Schallakensy, Vandenabele. Tak samo w tamtym roku ściągnąłem 8 gołębi z Ziele i Jelemy, gołębi na długi dystans, co się okazało, bardzo dobrze gołębie leciały, równo światały ze sprinterami. Tak samo z Porsche ściągnąłem trochę gołębi i z Kitla. Bardzo dobrze weszły w moje gołębie, co jestem zadowolony, że ściągnąłem trochę tych gołębi i wszystko trafione w dziesiątkę. Następny ten gołąb 5 konkursów. Jak to mówią wszyscy, że takich oczu tylko u mnie chyba można spotkać. No, też zwracam uwagę na oczy, łączę je, kieruję. Myślę, że tu chyba jest sęk, że te gołębie nie poginęły. Pokrzyżowałem z pigmentami, z tymi pierścieniami dopasowane, bo znikoma ilość wywinęło gołębi. W tamtym roku bardzo dużo osób tam nabyło gołębie, dzwonili, bardzo zadowoleni, tak samo, że praktycznie 100% po moich gołębiach jest w domu, trzymają się, robią konkursy, to mówią, że na przykład zginęło 50 do 70% gołębi z gołębnika, a moje 100% zostało. Tu są gołąbki, które mówię, zrobiły mistrza okręgu, no w oddziale powtórzyłem. Może dlatego, że na zakończeniu oddziałowym koledzy powiedzieli, Piotrek i inni, że już nie mam szans, że to był ostatni mój sezon, gdzie wygrałem. Dawali mi wygrać, no i zmotywowałem się jeszcze bardziej. No i pokazały gołębie jeszcze większą klasę. Mówię, no w tym roku też tam niektórzy już się odgrażają, mówię, żebyście tylko nie zapeszyli, bo jak zacznę znów przygotować gołębie, to żeby nie było jeszcze większej deklasacji. Na ostatnim locie kontrola z okręgu była, przyjechali, sprawdzili wszystko, przyjechali na przylot gołębi z zegarem, nie ujawnili żadnych zastrzeżeń, zobaczyli jak gołąbki siadają. Mówię, taka też motywacja, że człowiek jednak coś tam zwrócił uwagę w okręgu i przyjechali. No to też mówię, jakiś tam mały sukces, że do takiego hodowcy jak ja przyjeżdża komisja z okręgu. Nie miałem nic do ukrycia, mówię, możecie przyjeżdżać, sprawdzać, kontrolować. Gołąbki są przygotowane. No tylko szkoda, że było bardzo mocny wiatr. No i w rejonie przegrałem. Na drugim miejscu skończyłem. Ostatni lot niestety spowodował, że tam minimalne punkty były. Dąbrowa i Bukowno bardzo dużo konkursów zabrali, procentowo my dużo mniej. No i szpicą przegrałem o bardzo znikomą ilość z Gawronem. No ale co zrobić. Tu są gołąbki późne, tak jak mówiłem, jako pisklaki były wkładane na pierwszy lot. Tak w tamtym roku mówiłem, zawsze sobie puszczam takie bardzo późne gołąbki. Dały radę. Tu są też od Marka gołębie i od kolegi z Ostrowa. Te wiadomo, że przybytnie, odpad trochę większy niż moje, dużo większy. Moje przychodziły jeden gołąbek. Było 145 ładowanych na ostatni lot, a 6 gołębi nie było koszowanych. Tego jastrząb rozwalił, nie był na locie, skrzydło rozwalone miał, a miał fajne 4 konkursy, no niestety nie poszedł z Werkamenów. Jeszcze widać skrzydło ten. Tu go przywiozłem go. Skrzydło złamał. Kobieta zadzwoniła, że jest pod wysokim napięciem. Przywiozłem go.
No tak jak mówię, no gołąbki się poschodziły, zadowolone. Jeżeli ktoś by chciał nabyć gołąbki do rozpłodu, to jestem w stanie odsprzedać, bo chcę tylko zostawić 50 sztuk. Reszta, tak jak mówię, do wyboru, do koloru, tak jak w tamtym roku czy 2 lata temu to Pawelec wziął, Artur. W tamtym roku hodowcy przyjeżdżali, sami sobie wybierali. To co zostawili, lotowałem na stare z gniazda, też fajnie się pokazywało, by tam czołowo. Nikt nie wierzył, że z gniazda mogą tak lecieć gołębie, a leciały tam, biłem po 60% w konkursie. Ale ostatni 6. lot był taki ciężka 500, a później powiedziałem, że już nie daję, bo budowałem gołębnik i w 2 srogach, to mówią, za ogon się nie łapie. Mógłbym lotować dalej, bo zginęło mi tylko 6 gołębi, miałem tylko 30 gołębi do lotu, 6 zginęło, 24 było jeszcze do walki, ale mówię, no ktoś musi gołębnik postawić. Nie miałem kasy, żeby firma przyszła czy coś, koledzy mi pomagali, mój wspólnik Tomek Szokalski, Mirek Skudawy, no i Marcin z Orkusza przyjeżdżali. Wiadomo, że często nie mogli gościć tu u mnie, ale pomogli mi, a resztę sam dźgałem, robiłem. Jeszcze tam połówka jest niezrobiona gołębnika. No wszystko uzależnione jest od czasu, tak? Ale jestem mile zaskoczony, że tak gołębie wsiadły i zrobiły taki wynik. Tak jak mówię, no różne gołębie są z Pitbulla na Szymle. Później też są Janseny, Wosy, Scharlakensy, Jelemy, Kittle, Porsche i dużo innych ras. Wszystko się, tak jak mówię, no sprawdza, wszystko idzie w dobrym kierunku. Zobaczymy, co pokaże przyszłość, ale myślę, że z taką batalią można się rozwijać i coraz mierzyć coraz wyżej. Tu o wentylacji chciałem powiedzieć, że tylko zamontowałem wyłazy, żadnych chomików czy coś. Obserwowałem dłuższy okres czasu. W Podnaszu też miałem wyłazy i bardzo dobrze wyciąga powietrze, nie krąży. Widać, że jest pajęczyna, no to fajnie się unosi i te gołębie bardzo dobrze się czują tu. Mówię, nigdy wyłazów, raczej komików żadnych nie będę stosował, tylko wyłazy. Uchylam, wyciąga powietrze, fajnie się czują. Tak. Tu jest wlot powietrza pomiędzy płytą betonową i górą i boilerem. Tam zrobiłem wlot powietrza, nie taki mocny, żeby też przeciągów nie było. Wziąłem taki, to są okna, kratownicy. Kupiłem na Allegro, zrobiłem. Wchodzi tu powietrze fajnie, widać, że nawet pióra tam wciąga, jak były z zewnątrz. A tu wszystko w trakcie roboty. Tu będzie gołębnik rozpłodowy, 2 boksy z wyjściem na boilery. Zawsze marzyłem, żeby mieć gołębie tam, gdzie mieszkam, żeby nie dojeżdżać do mamy. Mama, wiadomo, że starsza, karmiła różnie, na różne sposoby, a tak to chociaż 50% mam możliwości nadzoru nad tymi gołębiami i już pokazują się bardzo fajne wyniki. To jest druga połowa rozpłodu, jeszcze trzeba coś poprawić, porobić. Tak samo wyłazy w dachu, przesłony sufit. Także na noc można zamknąć, temperaturę utrzymać. Oprócz tych gołębi, co mówiłem, lotowych, tak samo z gołębi rozpłodowych za 30 sztuk bym odsprzedał. Późne gołębie te są uchowane, bracia, siostry tych najlepszych lotników, co w tym roku, w tamtym roku leciały, też są do nabycia. Tylko z uwagą, że hodowcom z naszego działu, mojego Andrzeja, nie sprzedaję i żeby szukali innego materiału. Ja nie będę walczył z moimi gołębkami, ale zapraszam innych hodowców z innego działu. Chętnie udostępnię wskazówki, powiem jak prowadzić gołąbki, żeby
nie chorowały. No i żeby nie ginęły, bo większość hodowców tam sukces ma. Tam słyszałem na internecie, jak tam 10% czy raczej 20% jak zginęło przez wszystkie loty, to mówią, że wielki sukces. U mnie zginęło praktycznie 15% tylko gołębi z takiej ilości i jestem... Tu bojlery są przesuwne, ten gołębik zakupiłem. No, mało siadało bezpośrednio tutaj w lot, siadało na górę, traciły minuty, znaczy sekundy, minuty z ostatniego lotu, jak kontrola była, to nawet do 2 minut gołębie krążyły, nawet przy kontroli jastrząb uderzył i zjadł tu ptaka. Co się zdziwili, to mówię, że tu mam straszny problem, bo otwarte przestrzeń, polana i ptak tłuką jaszczębie, że no masakra, no ale już się nauczyły gołębie uciekać przed nimi. Coś tam przed sezonem, coś tam zjadł jastrząb, a później już umiały uciekać przed nim. Tak jak mówię, no w tamtym roku dużo chętnych było, bo Andrzej tam wstawił filmik. W ciągu praktycznie 2 godzin rozeszły się te gołąbki, bo ludzie zadzwonili, zarezerwowali. W tym roku mówię, kto pierwszy, ten lepszy. Numer telefonu podam 696 05 72 86. Można dzwonić. Jeżeli w sprawie wysyłki, mam znajomych, co tam jeżdżą po terenie Polski. Ja tak samo coś tam będę planował gdzieś jechać. Najlepiej, żeby kilku hodowców sobie wzięło, początkujących czy tam zaczynających hodowlę. Naprawdę materiał jest super. Bo nieważne ilość w rozpłodzie, tylko jakość. Tak samo mi koledzy powtarzali w oddziale, jak zaczynałem, bo pociągnąłem, od tego dostałem młode, tak wspomniałem. Coś tam później uciągnąłem. Nie myślałem, że tyle zostanie tych gąbków. A koledzy mówią, nieważna ilość, ważna jakość. No niestety przekazało się tak, że u mnie jest ilość i jakość, a u nich niestety nie. Pomimo, że jeździli do nich mistrzowie Polski, chodzili przy tych gołąbkach, doradzali, no nie dali rady. Jeszcze nie powiedziałem najważniejszej kwestii jaszczębiem, że po 3. locie to tak mi super poszły. Wypuściłem po południu, poszedłem po wodę, bo tutaj wody nie mam. No i nagle przychodzę, jastrząb jeden tutaj siedział, soku i jastrząb goniły gołębie. Ja mówię, wiedziałem, że coś na pewno złego się wydarzy. Z całej bandy tylko 5 gołębi wylądowało z tych późniejszych, spało tutaj na dachu, wypuściłem rośniaki jeszcze na górę, oświetliłem cały teren, bo tu mam możliwość, ale żaden gołąb już nie usiadł. Przypuszczam, że latały przez całą noc. Od godziny 8 na drugi dzień zaczęły się schodzić pojedynczo te gołąbki do 16. To, co miało przyjść, to przyszło. 5 sztuk nie przyszło do tej pory. Wszystkie miały komplet konkursów. Jeden tam z kitla był, bardzo fajny gołąb, czołowo siadał. No niestety gdzieś musiały w nocy walnąć w linę, czy coś się stało. 5 sztuk nie doszło. I tak jestem zadowolony, że z tych gołębi właśnie, co mówiłem, ta ilość zginęła, to jeszcze 5 sztuk. Nie wspomniałem o tych gołąbkach w nocy. Taki Dawid przyjeżdżał z naszej sekcji i pytał się, co to za nowy sposób treningu. To przez to chyba tak super bijesz, bo 21 była, widział, przyjechał po żonę i mój widział, jak moje gołębie szaleją. Już ciemno było, no nic nie było widać, tak? A mówię, nie to nie żaden nowy sposób, tylko jastrząb i sokół przepłoszył gołębie, a one były nabuzowane. Na pewno to też się odbiło, bo po 3. locie była, tak jak mówię, deklasacja oddziału, a jak one spały poza domem, no to też wpłynęło pewnie negatywnie na te gołąbki. Ale mówię, te 2 loty były super, GMP przygotowałem, tak jak mówię, zawsze szykuję gołębie do GMP, do lotów 3., 4., 5. u nas był. Te loty super odbiłem, super się pokazały, po co mam bić z 1. lotu, 2. lotu, chociaż też bardzo fajnie odbiłem, ale mówię, najważniejsze dla mnie są te GMP, żeby zrobić. Udało się, może mało szczęście nie przypisało, bo miałem wyjściowe z 20 gołębi, tam super koeficjent z 2 lotów, z 3. ostatniego lotu, a czy z 5. ostatniego lotu nie powtórzyły, ale trzeba wyciągnąć wnioski. Na przyszły rok myślę, że będzie lepiej. I
tyle. Dziękuję ślicznie za uwagę. Zapraszam do kontaktu. Do widzenia.